Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność otworzyć to dzisiejsze forum. Szanowni Państwo, witam na 5. Forum Edukacji Zawodowej Europass, Euroguidance i EWET organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z towarzyszącym tutaj wydarzeniem Skills Poland. To dzisiejsze spotkanie to łączy w sobie 3 światy. Łączy edukację, doradztwo zawodowe, a także realne potrzeby rynku pracy. Polski rynek pracy od lat mierzy się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie rośnie presja międzynarodowej konkurencji, co zmusza polskie przedsiębiorstwa do szybkiego rozwoju, automatyzacji i podnoszenia jakości produktów i usług. W tej rzeczywistości edukacja zawodowa zyskuje znaczenie strategiczne, bo ona dostarcza kompetencji niezbędnych, by odpowiadać na bieżące i przyszłe potrzeby polskiej gospodarki. Zmiany legislacyjne umożliwiły przedsiębiorcom udział w kształceniu zawodowym. Dzięki temu w wielu regionach obserwujemy współtworzenie programów nauczania, doposażanie pracowni, organizowanie praktyk i staży uczniowskich, tworzenie klas patronackich, a także prowadzenie ośrodków egzaminacyjnych w zakładach pracy. To ważne przykłady współodpowiedzialności pracodawców i rynku pracy za jakość kształcenia. Jednakże pracodawcy podkreślają, że obowiązujące przepisy nie zawsze ułatwiają współpracę. Wskazują na zbyt długie procedury i zbyt małą elastyczność, szczególnie gdy chodzi o szybkie reagowanie na nowe technologie i zawody przyszłości. W krajach rozwiniętych z kulturą kształcenia zawodowego decyzja o wyborze zawodu wspierana jest przez profesjonalny sztab i system doradztwa obejmujący zarówno szkoły, jak również administrację i pracodawców. Tam, gdzie doradztwo działa dobrze, młodzi ludzie trafniej wybierają ścieżkę kształcenia, są bardziej zmotywowani, a ich kompetencje lepiej odpowiadają potrzebom rynku pracy. W Polsce ta współpraca dopiero się wzmacnia. Nadal jest zbyt wielu uczniów i rodziców, którzy nie znają możliwości, jakie daje edukacja zawodowa. Wybór kierunku nauki bywa przypadkowy, a decyzja o dalszej karierze podejmowana jest bez wiedzy o trendach i zapotrzebowaniu rynku. Rozbudowanie systemu doradztwa od szkół podstawowych przez ponadpodstawowe aż po centra informacji zawodowej musi stać się priorytetem. Program Europass porządkuje kompetencje, wspiera ich dokumentowanie i ułatwia prezentowanie ich pracodawcom w kraju i za granicą. Sieć Euroguidance wspiera doradców szkoły, instytucje rynku pracy i buduje kulturę świadomego wyboru ścieżek edukacyjnych. A wydarzenia takie jak Skills Poland pokazują, jak ogromny potencjał drzemie w edukacji opartej na praktyce i współpracy z pracodawcami. To właśnie tu w Gdańsku widać, że umiejętności są walutą przyszłości. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujemy stabilnych partnerstw między szkołami i przedsiębiorcami z jasnymi zasadami współpracy i możliwością szybkiego reagowania na potrzeby poszczególnych branż. Rozbudowanego systemu doradztwa zawodowego obejmującego uczniów, rodziców i nauczycieli. Elastycznych ścieżek tworzenia i modyfikowania kierunków kształcenia, a także w formule eksperymentu pedagogicznego. Wsparcia w szkoleniu kadry nauczycielskiej, szczególnie w obszarze technologii przemysłowych i zmian cyfrowych. Lepszej komunikacji wartości kształcenia zawodowego, opartych na danych, przykładach i realnych korzyściach. Europass, Euroguidance i mobilność Europuls wspólnie tworzą system, który pozwala uczniom zdobywać kompetencje w praktyce, rozwijać się w międzynarodowym środowisku i przenosić swoje umiejętności między regionami i krajami. To system otwarty, nowoczesny i coraz lepiej zintegrowany z gospodarką europejską. Dzisiejsze forum pod hasłem Od uczenia się do rynku pracy – nowa era kształcenia zawodowego jest więc więcej niż postulatem. Jest miejscem rozmów i o wspólnej odpowiedzialności za przyszłych pracowników i za konkurencyjność gospodarki,
za jakość edukacji i za to, by młodzi ludzie wybierali zawód nie z przypadku, lecz z przekonania i w duchu pewności o własną, stabilną, spójną i dostatną przyszłość. Dziękuję bardzo Państwu.